Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak się ubrać zimą w góry tak, aby nie było nam ani za zimno, ani za gorąco. Te wszystkie rzeczy, o których będę mówił, znajdziecie na stronie ehoryzont.pl. Jest zima, minus kilka stopni, wszędzie wokół pełno śniegu, zaczynacie swoje podejście pod górę i okazuje się, że ubraliście się za ciepło. No nie ma nic gorszego i mniej przyjemnego niż właśnie taka sytuacja. Dlatego pokażę Wam sprawdzony zestaw, w którym można tak żonglować, żeby pasował zarówno do większej, jak i mniejszej intensywności, zarówno do niższych gór, jak i do wyjścia w Tatry w momencie, kiedy naprawdę zaczyna się robić mroźno. Oczywiście ubieramy się na cebulkę. Podstawa. Wszyscy o tym wiedzą i bardzo dobrze, więc zaczynamy od bielizny termoaktywnej. Tutaj za mną jest koszulka Brubecka. To jest model termo, czyli taki troszeczkę cieplejszy. Ona przylega do ciała, dzięki czemu bardzo dobrze rozprowadza wilgoć po dużej powierzchni. Do tego oczywiście trzeba dobrać leginsy. Najlepiej z tego samego zestawu, bo wtedy macie podobny poziom utrzymania ciepła. I to jest baza. Do niej zawsze zakładacie skarpetki. Weźcie sobie takie trochę dłuższe, optymalnie z wełny merynosa. Są naprawdę wygodne i też nie najcieńsze, ale też nie muszą być jakieś super grube. I uwaga, tip, jak bierzecie jedne skarpetki, to spakujcie sobie drugie do plecaka. W razie gdyby pierwsze Wam przemokły, albo gdybyście mocno zmarzli, drugie są naprawdę bardzo przydatne. Teraz spodnie. Moim zdaniem najlepiej zimą sprawdzają się zwykłe spodnie softshellowe, ale też nie z takiego najcieńszego letniego materiału. Membrana wprawdzie przyda się, ale to tylko przy takich największych mrozach. Dodatkowe ocieplenie też przy największych mrozach, no bo mamy przecież leginsy, które nam powinny zapewniać ten odpowiedni komfort. Przy spodniach warto zwrócić uwagę na to, żeby one miały na nogawkach takie specjalne zaczepy, które zaczepiamy o sznurówki, dzięki czemu nogawka nam się nie podwija i śnieg nie wpada nam do cholewki buta. Więc nie zawsze wtedy stóp-tuty będą potrzebne, tylko przy tych takich największych śniegach. W takim razie stóp-tuty. Stóp-tuty przydadzą się, jeżeli będziecie chodzili po takich mało uczęszczanych szlakach, mało udeptanych szlakach, gdzie ten śnieg będzie naprawdę głęboki. Teraz góra. Przez długi czas zabierałem bluzę polarową, dodatkowo jeszcze jakąś taką cienką kurteczkę, softshell w razie gdyby było bardzo zimno i na to dopiero kurtkę przeciwdeszczową. Ale okazuje się, że jeżeli weźmiecie cienką puchówkę, to ona wystarczy Wam jako warstwa dociepleniowa, która właśnie nie tylko utrzyma to ciepło, ale też jak ją zapniecie, no to nie będzie przepuszczała wiatru. W związku z czym na podejściach też sprawdzi się naprawdę bardzo fajnie. Przed chwilą miałem na sobie kurtkę z puchem naturalnym, a teraz wymieniłem ją na kurtkę z Primaloftem. Puch jest oczywiście cieplejszy niż Primaloft, ale Primaloft dłużej zachowuje świeżość, jest łatwiejszy w pielęgnacji, no i niektórzy po prostu nie chcą nosić puchu naturalnego na sobie, więc to jest bardzo fajna alternatywa. No i jak już mamy warstwę dociepleniową, no to oczywiście kurtka hardshellowa. To też nie jest tak, że zawsze ją będziemy mieli na sobie. W momencie, kiedy zrobi się naprawdę chłodno, będzie bardzo wiało albo będzie bardzo mocno padał deszcz, no to w takim wypadku kurtka przeciwdeszczowa no jest niesamowicie istotna. I to jest ten nasz zestaw, który naprawdę dobrze się sprawdza i naprawdę pozwala utrzymać optymalną temperaturę. Ściągam, bo tutaj troszeczkę za ciepło się zrobiło. Teraz dodatki, w zasadzie no niezbędne w górach. Ten buff to taka chusta kominowa. No tak minimalnie tak naprawdę chroni przed zimnem, ale też chroni przed podmuchami wiatru chłodnymi i to jest tak naprawdę ważniejsze. No i też można ją założyć na głowę, w razie czego. Skoro jesteśmy przy głowie, no to czapka. I powiem Wam szczerze, że ja zabieram zawsze ze sobą dwie czapki zimą. Jedną cienką, nawet cieńszą czasami niż ta, którą trzymam w ręku, a drugą zdecydowanie cieplejszą. I ta cienka jest po to, żebym mógł na podejściu bez żadnego problemu, wtedy kiedy sam produkuje dużo ciepła, mieć coś na głowie i się nie przeziębić, a druga dopiero wtedy, kiedy zacznie się robić zimno. Zatem dwie pary skarpet, dwie czapki, no i dwie pary rękawic. To też jest bardzo fajny tip, dlatego że no wiecie, jak jest zimno zimą w górach i jeżeli zgubicie jedną rękawiczkę, no to zostajecie bez tej rękawiczki i jest klops. A jeżeli macie zapasową, no to nagle jesteście w stanie się odratować. Poza tym, jeżeli rękawiczki Wam przemokną, zawsze bardzo dobrze jest mieć ze sobą zapas. Zatem dwie pary rękawiczek, ja biorę jedne cieńsze, jedne grubsze, cieńsze oczywiście na podejścia, a grubsze wtedy, kiedy zrobi się naprawdę zimno. No i to by było na tyle. Zostaje oczywiście jeszcze kwestia butów, ale to jest zupełnie odrębny temat i tam dużo zależy od tego, gdzie się wybieracie, więc o tym powiemy sobie innym razem. Jeżeli Wam się podobało to nagranie, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. No i te wszystkie rzeczy znajdziecie na stronie ehoryzont.pl.